Witam Was serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Zobaczcie, założyłem rękawiczki, ponieważ dzisiaj będę robił unboxing tego oto modelu. Jest to moja ulubiona firma, jeżeli chodzi o modele w skali 1,72, które wykonuje rewelacyjnie, perfekcyjnie, z niesamowitym detalem, a zarazem pudełka są po kokardkę wypełnione nie tylko plastikiem, ale również standardowo blaszkami, jak i również metalową lufą. Czyli mamy, kupując model firmy Vespid, mamy po prostu wszystko w zestawie. Jeżeli jest potrzebna lina, mamy również linę metalową oczywiście, którą sobie montujemy następnie na dany pojazd. A bohaterem dzisiejszego unboxingu jest ostatni model wydany przez Vespid. Jest to model Hetzera w późnej wersji. Warto zwrócić na układ jezdny wtedy, na koła przede wszystkim uwagę, jak i również na jarzmo tutaj armaty, osłonę jarzba armaty. Niedługo będzie oczywiście wersja wczesna z innym jarzmem. Ten Hetzer będzie wyglądał jak nasz chwat z okresu Powstania Warszawskiego. Mówię o tym, który się ukaże, oraz ten, który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego z rozerwanym lewym bokiem. A dzisiaj wersję późną Wam zaprezentuję. Tak prezentuje się samo pudełko. Założyłem aż białe rękawiczki. I tu nam już producent pokazuje, że to jest rendery 3D oczywiście. Pokazuje nam model. Widać, że już jest metalowa blaszka, jak i również widać, że są również elementy fototrawione. Mamy tutaj blaszkę i oczywiście zestaw kalkomanii do dwóch pojazdów. No i teraz otwieram pudełko. Powiem Wam, że będziemy wspólnie oglądać, bo jeszcze nie oglądałem tego modelu autentycznie. No i co mamy? Dwie duże ramki, zero wycinek, nie ma nic powycinanego. Następnie mamy oddzielną dwie ramki z gąsienicami i uwaga, tu nie ma żadnej prowizorki, te gąsienice są naprawdę wykonane rewelacyjnie i one składają się z takich długich dwóch pasków, góra i dół, dłuższy pasek jest zawsze na górę, i elementów złożonych gąsienic, które są odpowiednio wyprofilowane na koła, i mniejszych elementów, które bezproblemowo skleja się. Nie ma tutaj, są jedynie takie pojedyncze ogniwka, które sobie wklejamy po prostu składając układ jezdny na dolnej części oczywiście kadłuba. I ja, mimo to, że Hetzer ma małe gąsienice, na pewno nie będę miał żadnego problemu ze względu na to, że są one rewelacyjnie wykonane. Bardzo dobrze do siebie pasuje. Wszystkie elementy, po prostu penseta, odrobina kleju, sru i wklejamy. To jest, posłuchajcie, element, bo tutaj mamy te dwie ramki, będą pojawiały się nam we wszystkich modelach, ale ten element właśnie jest to ramka stworzona do późnej wersji, ale mówię o tej bardzo późnej, nie średniej. Tu widzimy już około napędowe i takie samo napinające, przepraszam, koło napędowe, napinające znajduje się w najpóźniejszych wersjach Hetzera oraz oczywiście w szwajcarskich Hetzerach, które były przez armię szwajcarską wykorzystywane po II wojnie światowej. Tam były tylko 4 otwory w kole, w takim wyprasowanym kole wzmocnionym. A teraz tak, patrzymy sobie, co tu mamy. Tu mamy blaszkę fototrawioną, mamy linę, posłuchajcie, metalowa lina, zaraz zajrzymy ją, i blaszka. Wszystko rewelacyjnie zrobione, no i kalkomania, metalowa lufa. No powiem Wam po prostu, crème de la crème, miód na moje serce. Powiem Wam po prostu, jak ja otwieram pudełka z modelami Vespid, to już pieję z zachwytu. I teraz tak, no w tym formacie standardowo Vespid produkuje, wydaje swoje, posłuchajcie, modele.
I mamy tak, jakie modele będziemy tutaj, jakie elementy znajdują się w pudełku, aż z wrażenia, powiem wam, się zaczynam jąkać. I mamy wszystkie tutaj zaznaczone elementy, nic nie jest powycinane, po prostu otwieramy pudełko, już mówimy wow. I mamy zaznaczone też na szaro rzeczy, których nie używamy, ponieważ są to rzeczy, które będziemy używać na przykład przy wczesnej wersji, tak jak tutaj mamy tłumik na przykład, mamy płytę silnika z tyłu inną aniżeli do tego modelu. I to mamy właśnie to, co wam charakteryzuje. Dla tego modelu po prostu tu jest specjalnie stworzona ramka i koła napinające, czyli te tylne. Poszczególne elementy tutaj, jak mamy składać, czy mamy coś przerobić, jest zaznaczone. Notek, czyli ta lampka, którą naklejamy po lewej stronie kadłuba, na lewym błotniku, czyli to taka lampka oświetleniowa, nawet składa się z 3 elementów. Posłuchajcie, mamy klosz, podstawę i tutaj mamy element fototrawiony. No powiem wam, bajka po prostu. Tu mamy kolejne elementy tak samo. Tu po prostu te modele powodują to, że ja już chcę skleić ten model. Proszę zwróćcie uwagę na przykład na wykonanie lewarka. Prezentuje się on tak. Tu nie ma nic, czegoś takiego. W Vespidzie nie ma takiej rzeczy, że na przykład jakieś narzędzie lub narzędzia znajdują się na błotniku. Tu po prostu wszystko sobie sklejamy i oddzielnie i nie sprawia to żadnego problemu. Tu jest charakterystyczna część dla właśnie późnych headserów, ułożenie rury wydechowej, jak i również tylnej tej właśnie płyty nadsilnikowej, bo tu się znajduje też silnik, który się znajduje tu. Mamy możliwość zrobienia otwartego włazu dowódcy i wystawione są nożycowa lorneta. Mamy przepięknie zrobiony tutaj tak samo MG, który można było operować również z wewnątrz. No po prostu cud, miód, nic tylko kupować i sklejać. I mamy 2, posłuchajcie, malowania, zafundowało nam Vespid. Zero opisu, nie wiadomo, czy to są prawdziwe, czy też nie wersje. No, na czymś musieli się opierać, jakieś zdjęcia musieli gdzieś skądś wydobyć, najprawdopodobniej bez opisów, albo po prostu dali sobie spokój z opisem. Oba są malowania bardzo ciekawe. Ciekawie wygląda ten model. To jest już tak mniej więcej koniec 44 roku, nawet nie wiem, czy to nie jest 45 rok. I wow, no jest co oglądać, co patrzeć, co podziwiać. No i tutaj, moi mili, zmiana scenografii, bo widziałem, że pokazywałem ostatnio części bezpośrednio na tej macie i powiem wam, widziałem, że kamera głupiała, więc ja po prostu wrócę do tego kartonu jednak. No i zaczynam oglądanie razem z wami. Mam nadzieję, że też będziecie oglądać poszczególne elementy razem ze mną. Headset jest niesamowicie ciekawą maszynką. Proszę bardzo, tak prezentuje się ramka. Posłuchajcie, to jest ramka. Ok, dobra, zaczniemy od ramki A. Tak prezentuje się ramka A. I już widzę, że jest to po prostu no, coś cudownego. I zaczniemy od plastikowej lufy. Tu znajduje się plastikowa lufa, która oczywiście posiada otworek głęboki. Tu mamy jarzmo armaty z takim dość specyficznym, posłuchajcie, jest wzór odlewu. Jak będziecie oglądać zdjęcia zachowanych headserów, 1:1 oczywiście, no to w tym momencie zobaczycie, jest faktura odlewu. Tu mamy tył kadłuba. Tu znajduje się część anteny, kolejna część. No powiem wam, że to są klapy. Jedyna klapa, widzę, nie ma tutaj, nie zrobiono rączki, tylko jest taki pseudorączka, którą można oczywiście sobie wykonać z drutu. Jedyna rzecz. No i ten detal jest po prostu oszałamiający. Zero nadlewek.
Nic nie trzeba tutaj, powiem Wam, kombinować. Po prostu tak naprawdę w Vespidzie wycina się, jeżeli umiejętnie wytniemy cążkami z ramki element i na przykład tak jak tutaj mamy ten element do wycięcia, to praktycznie nie trzeba nic robić. Tak są sprężyny, wahacze, resory. No jest to zrobione po prostu, tu jest sam MG. Mam nadzieję, że kamera chwyci ostrość na MG. Jest bardzo precyzyjnie wykonane. Patrzę, czy tu gdzieś jest... A, tu są peryskopy. Tu są peryskopy. Przepięknie ten model wygląda. No i posłuchajcie, sam kadłub. Dół. O, kamera trochę durnieje. No perfekt po prostu. I to jest ramka A. Teraz bierzemy ramkę B i zaczniemy, proszę bardzo, od kadłuba. No i jest tutaj bardzo fajnie pokazane właśnie, mam nadzieję, że to będzie zauważalne, że jest pewna perforacja właśnie na mocowanie górnej płyty do opan kadłuba. Jest rewelacyjnie zrobione. Jak ktoś będzie chciał kolejny model Hetzera, ten wczesny, zrobić na chwata, no to trochę będzie musiał tu pokombinować, ponieważ po zawaleniu się części budynku na Hetzera niemieckiego, który został przechrzczony przez powstańców chwat, ten dach uległ zapadnięciu, znaczy został mocno uszkodzony. I tak jak tutaj widzimy właśnie te mocowanie do kadłuba, tu się podniosły po prostu krawędzie. Tak prezentują się koła. Powiem Wam, że nie znam drugiej firmy, która produkuje modele w 7.2 tak precyzyjnie. Tutaj mamy płytę silnikową i tej płyty silnikowej nie używamy zgodnie z instrukcją. Tu jest tłumik wczesnych wersji stosowany. Tu mamy skrzynkę narzędziową, ale mamy tą samą skrzynkę również w elementach fototrawionych. Możemy sobie złożyć. Nie wiem, czy oglądaliście na przykład chwata od Unimodelsa. Tam zrobił Unimodels podobnie, że ale dość grubej, no topornie to wygląda. Jeszcze raz tutaj obejrzymy sobie, proszę bardzo, kadłub. Teraz koła. Tu jest otwieranie do kół. Tu jest pozostałe elementy kół i zaczniemy od... To jest chyba... Nie, GH. Dobrze, zaczniemy od ramki G. Tak prezentują się koła. I one były podwójne w Hetserze, one były łączone. Czego czasami nie widać na zdjęciach. Perfekcyjnie są wykonane. Nawet jest, powiem Wam, o, i tu mamy właśnie osłonę jarzma armaty. Z drugiej strony tak się prezentuje. I teraz ta ramka. To jest ta ramka H. I tu mamy koła napinające, czyli te z tyłu. To jest późna, już taka finalna praktycznie wersja Hetzera. Nawet tak, nie średnia, tylko już finalna, gdzie właśnie koła wyglądały tak i następnie był ten układ wydechowy, zupełnie inny, ułożony właśnie. Zobaczymy sobie zresztą, zaraz wezmę tamtą ramkę. I tu widać troszeczkę zmian.
Jest inaczej rura montowana. I dodatkowe klapy są. Tu zauważycie, zaraz to może jakoś tak uchwycę. Tu są takie dodatkowe wejścia do strefy silnika, a tutaj nie mamy. I tu jest troszeczkę inaczej mamy rozmieszczone, tu jest inaczej rura montowana. To jest niby detal, ale dość istotny, właśnie między innymi na tym polegała różnica między chwatami. Tutaj mamy takie niby uchwyty. Tak to się prezentuje. I teraz zapewne widzicie właśnie różnicę. No i posłuchajcie, układ jezdny. Ja bym chciał, żeby właśnie nasze firmy wreszcie zdecydowały się na taki układ jezdny, na wykonywanie. Przecież gdyby w ten sposób zaprojektowany został gąsienice do Włochów, właśnie do Carro Armato i Carro Comando, po prostu wszyscy by piali z zachwytu. No niestety ten układ jezdny w ostatnich włoskich modelach od IBG no nie najlepiej się prezentuje. Tutaj autentycznie pęka guma w majtach. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Detal gąsienicy niesamowity. I tu właśnie jest, zwróćcie uwagę, ta gąsienica jest specjalnie profilowana pod rolki właśnie, które znajdują się, dwie rolki z tego co pamiętam, albo dwie rolki, tak, nie, jedna rolka, przepraszam, jedna po środku, dwie rolki były w produkcji Panzer 38, a już w późniejszych produkcjach, bo to mniej więcej oparte jest na Panzer 38, no oczywiście jest mocno zmodyfikowane. I tu widzimy właśnie te poszczególne elementy gąsienic i następnie kilka dosłownie sztuk pojedynczych gąsienic, ogniw podwójnych, które sobie naklejamy po prostu na przednim takim zaokrągleniu pierwszych kół i tylnych. A właśnie, gdzie są koła napinające, czy napędowe, bo chyba pominąłem. I takie ramki mamy dwie. No po prostu perfekcyjnie wykonane to jest. A właśnie. Tego chyba zapomniałem dobrze pokazać. No tutaj oczywiście model jest wykonany z twardego, takiego średnio ciemnego plastiku, ciemniejszy niż na kamerze pokazuje. A i tutaj może te narzędzia pokażę. Właśnie, tu mamy cęgi, mamy lewar. Co tutaj mamy jeszcze? Gdzieś łom powinien być. A, tu jest bardzo fajna rzecz, zwróćcie uwagę. To jest, posłuchajcie, wizjer, który wklejamy w kadłub, górę kadłuba, tak, tutaj, o, tu sobie wklejamy ten wizjer, one też się różnią tym wizjerem modele. I tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał, bo on jest, posłuchajcie, przezroczny, znaczy na przewylot zrobiony. I jak ktoś będzie chciał, już będzie tak wariował, no to w tym momencie może sobie zrobić tak, że będzie widać, jakiego ludzik podejdzie do tego, to zobaczy wnętrze. O Jezu, jak mi odbija. Oj. I szukam tego notka, powiem wam. Patrzę, gdzie jest notek, ta lampka. To jest na pewno ta część, ale szukam, jest notek, posłuchajcie. Tu jest drugi element notka. To jest część 19. Bomba po prostu. Ale trzeba tu uważać. Moi mili, parafianie, tak? Na dzisiaj to by było, jeżeli chodzi o Hetzera, późną wersję, ta ostateczna, finalna praktycznie produkcja. No to jest to wszystko. A może jeszcze właśnie bliżej to wam pokażę, jak wygląda. Przepięknie zrobiona lufa. I tu trzeba zwrócić uwagę, wczesne Hetzery i średnie miały gwint na końcu lufy. Tutaj nie mamy tego gwintu, ponieważ właśnie w późnych zlikwidowano go. Ten gwint mógł służyć również temu, że można było nałożyć hamulec wylotowy na lufę 75 mm.
a w późnych już nie było. Też lufy tego typu produkuje firma RB Model i są na stanie sklepu. I te kalkomanie, no kalkomanie to takie tyci mamy, nie? No to sobie głowy nie będziemy zawracać. Blaszka jest przepięknie zrobiona, dobrze pokazuje, dobrze, nic do góry nogami, w ten sposób, żeby się odbijała. Mamy tutaj właśnie fartuchy, czy też osłony przeciwodłamkowe, mamy tutaj właśnie pod peryskop, jak i również karabin maszynowy i na tył również mamy elementy, uchwyty też mamy, no jest to coś pięknego. A naprawdę nie jest drogi model. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam. Liczę na komentarze, liczę na lajki, liczę również na suby. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.